Nie zawsze to, co mówimy, nas zdradza, ale fakt, że coś powiedzieliśmy. Słowa pozostawiają ślady. Kto mówi za dużo, powoli się ujawnia. Czy zauważyłeś, jak prawdziwy wpływ czasami pochodzi z milczenia tego, kto obserwuje, a nie z głosu tego, kto próbuje przekonać? To nie ma nic wspólnego ze szczęściem czy przypadkiem. Za tym kryje się strategia. Podczas gdy większość spieszy się, aby się usprawiedliwić lub wyjaśnić, ci, którzy rozumieją prawdziwą grę władzy, wolą milczenie. Obserwują, czekają, pozwalają, aby tajemnica mówiła sama za siebie. Sprawiają, że inni próbują zgadnąć, o czym myślą, bez potrzeby ujawniania czegokolwiek. Niektórzy ludzie wchodzą do pomieszczenia i potrafią uchwycić wszystko, co się dzieje, nie otwierając ust. Dostrzegają, kto dowodzi, kto udaje pewność siebie, kto jest niepewny. Wychwytują kłamstwa ukryte w uśmiechach, napięcia zamaskowane uprzejmością. Nie ma w tym nic nadprzyrodzonego. To osoby, które rozwinęły umiejętność głębokiej obserwacji. Żyjemy otoczeni hałasem, wszyscy chcą być wysłuchani, ale niewielu naprawdę słucha. Istnieje przekonanie, że kto mówi więcej, ten ma kontrolę, ale prawdziwa władza leży w tym, kto panuje nad ciszą. Sun Tzu mówił, że znając wroga i samego siebie, nie trzeba obawiać się wyniku żadnej bitwy. Ale aby poznać drugiego, nie wystarczą słowa. Trzeba uchwycić to, co nie zostało powiedziane. Obserwowanie wykracza poza samo patrzenie. Chodzi o dostrzeganie tego, co ukryte. To dostrzeganie spojrzenia, które ucieka, pauzy przed odpowiedzią, napiętego ramienia osoby próbującej wyglądać na spokojną, delikatnej zmiany tonu głosu, która zdradza niepewność. Ciało mówi, gdy słowa próbują oszukiwać. Machiavelli rozumiał to jak nikt inny. Dla niego władza opierała się mniej na przemówieniach, a bardziej na odczytywaniu gestów, postaw, a nawet tego, co jest pomijane. Prawdziwy strateg nie polega na tym, co zostało powiedziane, ale na tym, co ujawniają szczegóły. Jak szef, który chwali zespół, ale unika kontaktu wzrokowego. Albo przyjaciel, który zapewnia o wsparciu, ale fizycznie cofa się w momencie, gdy go potrzebujesz. Ten, który się uśmiecha, ale zaraz zaciska usta, jakby chciał coś zatrzymać. Kolega, który się z tobą zgadza, ale trzyma ciało zwrócone w stronę drzwi, gotowy do wyjścia. Lider, który twierdzi, że jest spokojny, ale ma napięte ramiona i niespokojne ręce. Najważniejsze informacje nie znajdują się w słowach, lecz w gestach, pauzach, w tym, co zostało pominięte. Jeśli samo to już tak wiele ujawnia, wyobraź sobie osobę, która mówi za dużo. Ci, którzy działają impulsywnie, stają się łatwi do przewidzenia. Ci, którzy nie kontrolują swoich emocji, są narażeni i bezbronni. W szachach ten, kto spieszy się z ruchami bez przemyślenia strategii, wpada w pułapki. W życiu nie jest inaczej. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie zawsze wiedzą, co powiedzieć w odpowiednim momencie? Odpowiadają precyzyjnie, bez wahania, jakby już przewidzieli sytuację. To nie ma nic wspólnego z siłą czy inteligencją, ale z percepcją. A akt obserwacji wykracza poza zwykłe zrozumienie innych, ujawnia, kim naprawdę jesteśmy. Jeśli nie rozpoznajesz tego, co budzi twoje emocje, będziesz łatwo manipulowany. Denerwuje cię, gdy cię ignorują? Cisza w rozmowie wywołuje u ciebie niepokój? A może czujesz się niespokojny, gdy ktoś zwleka z odpowiedzią? Każda z tych reakcji zdradza części ciebie, a ktoś uważny może wykorzystać to na swoją korzyść. Niezrozumienie własnych emocji to pierwszy krok do wpadnięcia w grę tego, kto je rozumie. Jeśli chcesz przetestować swoją zdolność obserwacji, spróbuj spędzić cały dzień tylko patrząc i słuchając uważnie. Zwróć uwagę na gesty, podczas gdy ktoś mówi. Zauważ ton głosu, pauzy między zdaniami, spojrzenia, napięcia. Pod koniec dnia nauczysz się czegoś istotnego. Wszyscy pragną być wysłuchani, ale niewielu zna wartość ciszy. Istnieje ogromna różnica między tym, kto mówi tylko po to, by wypełnić pustkę, a tym, kto ma cierpliwość, by poczekać na właściwy moment, aby się odezwać. I to właśnie ta nieprzewidywalność zamienia ciszę w potężną broń. Nie oznacza ona bierności, wręcz przeciwnie, jest aktywnym wyborem. Milczenie to działanie strategiczne. Zyskujesz czas na obserwację, dostosowanie swojej pozycji, uchwycenie tego, co inni próbują ukryć i destabilizację bez narażania się. Odpowiadanie pod wpływem emocji to powszechny błąd. W tym pośpiechu ujawniamy nasze słabe punkty, dostarczamy informacji, które mogą być użyte przeciwko nam,
i stajemy się przewidywalni. Dla Machiavellego prawdziwa władza tkwiła nie tylko w tym, co zostało powiedziane, ale przede wszystkim w tym, co zostało świadomie pominięte. Kto mówi za dużo, staje się zakładnikiem własnych słów, a kto ujawnia plany zbyt wcześnie, traci wszelką przewagę. Kiedy ktoś cię prowokuje, czego ta osoba oczekuje, to twojej reakcji. Kiedy ktoś wywiera na ciebie presję, celem jest wytrącenie cię z równowagi. Ale jeśli wybierasz ciszę, całkowicie zmieniasz grę. Brak twojej odpowiedzi rodzi wątpliwości w drugim człowieku. Zaczyna wypełniać pustkę własnymi niepewnościami. Dzieje się tak w dyskusjach, negocjacjach, a nawet w najbardziej intymnych relacjach. Często cisza ma większą wagę niż jakikolwiek wyszukany argument. Jest również potężną formą samokontroli. W momentach kryzysu ten, kto zachowuje spokój, automatycznie się wyróżnia. Podczas gdy wszyscy mówią jednocześnie, podnoszą głos i próbują narzucić swoje opinie, ten, który obserwuje w ciszy, ze spokojem, emanuje autorytetem. Mówienie za dużo może być jak fałszywy krok na polu bitwy. Stawia cię w niekorzystnej sytuacji. Ale opanowanie ciszy wykracza daleko poza zwykłe milczenie. Oznacza nauczenie się radzenia sobie z dyskomfortem, jaki pustka wywołuje, zarówno w drugim człowieku, jak i w sobie. Milczenie to pozwolenie sobie na stawienie czoła własnym myślom, bez rozpraszania się. I to właśnie w tej przestrzeni mieszka prawdziwa władza. Chcesz doświadczyć tego w praktyce? Zarezerwuj 15 minut dziennie na absolutną ciszę. Bez telefonu, bez muzyki, bez zewnętrznych bodźców. Tylko ty ze swoimi myślami. Na początku może się wydawać niewygodne, ale z czasem zauważasz, że im bardziej przyzwyczajasz się do ciszy, tym mniej cisza innych cię dotyka. Cisza to nie nieobecność, to obecność. Nie jest oznaką słabości, to strategia. A gdy używana z inteligencją, może być najpotężniejszym narzędziem, jakim dysponujesz. Rodzaj władzy, która nie musi się narzucać słowami. Władza, która rodzi się w pustce, która rośnie w wątpliwości pozostawionej, gdy ktoś czeka na odpowiedź, która nigdy nie nadchodzi. Gdy używana z intencją, cisza zamienia się w instrument kontroli. Tworzy tajemnice, zmusza drugiego do projekcji znaczeń, powoduje dyskomfort i w końcu sprawia, że druga osoba stara się wypełnić tę pustkę. Kto to rozumie, ma w rękach jeden z najbardziej subtelnych kluczy manipulacji. Sun Tzu mówił, że każda wojna opiera się na podstępie, a cisza być może jest jedną z najbardziej wyrafinowanych form oszukiwania bez potrzeby kłamania. W negocjacjach na przykład ten, kto mówi mniej, zwykle ma przewagę. Kto próbuje wypełnić przestrzeń słowami, zdradza niepokój, ujawnia więcej niż powinien i pokazuje własne intencje zbyt wcześnie. Ten zaś, kto potrafi pozostać cicho, zmusza drugiego do mówienia więcej i w tym procesie sam się ujawnia. Cisza tworzy napięcie, które może być wykorzystane do złamania przeciwnika i to bez podnoszenia głosu. Liderzy, którzy kultywują aurę tajemnicy, są zwykle bardziej szanowani właśnie dlatego, że ich nieprzewidywalność czyni ich trudnymi do manipulowania. Natomiast przewidywalni, którzy mówią zawsze, co myślą i reagują natychmiast, są najłatwiejsi do kontrolowania. Ale ci, którzy zostawiają pytania w powietrzu, którzy robią strategiczne pauzy, którzy nie ujawniają od razu swoich emocji lub intencji, sprawują niewidzialną formę dominacji. Cisza może być też używana jako kara. W konfliktach i relacjach osobistych często brak odpowiedzi rani bardziej niż jakiekolwiek ostre słowo. Kiedy ktoś czeka na twoją reakcję i napotyka tylko pustkę, frustracja się nasila. Dzieje się tak, ponieważ jako istoty ludzkie mamy psychologiczną potrzebę zamknięcia. Chcemy zrozumieć, co druga osoba myśli, potrzebujemy odpowiedzi, aby zamknąć cykle. A kiedy nam tego odmówiono, pozostajemy uwięzieni w niepewności. Kto rozumie ten mechanizm, może go wykorzystać do kontrolowania emocji drugiej osoby. Tylko że ta strategia, gdy używana w sposób nadużywający, może stać się okrutną bronią. Izoluje, osłabia i generuje zależność emocjonalną. Osoba zaczyna desperacko szukać jakiegokolwiek znaku uwagi. Wielcy manipulatorzy robią dokładnie to. Przeplatają momenty intensywnej obecności z długimi okresami nieobecności, tworząc cykl niedostatku i podporządkowania.
Ofiara, nie zdając sobie z tego sprawy, wchodzi w grę psychologiczną, w której zawsze próbuje odzyskać coś, co czuje, że straciła. Innymi słowy, cisza, daleka od neutralności, może przekształcić się w narzędzie władzy lub w instrument dominacji. Może służyć do zachowania spokoju i strategii, ale także do dezorientowania, karania i manipulowania. Sekret tkwi w tym, by wiedzieć, kiedy jej użyć i kiedy ją przerwać. To właśnie odróżnia tych, którzy opanowali tę sztukę, od tych, którzy są przez nią opanowani. Ale jak nauczyć się tej umiejętności? Czasami nieobecność przemawia głośniej niż jakiekolwiek słowo. W świecie władzy zwycięstwo nie zawsze oznacza posuwanie się naprzód. Często prawdziwy wpływ polega na wycofaniu się w odpowiednim momencie, pozwalając drugiemu zagubić się w domysłach. Możliwe jest wywołanie znacznie głębszego efektu przez nieobecność niż przez obecność. Gdy dobrze zastosowana, nieobecność staje się narzędziem zdolnym tworzyć napięcie, przyciągać spojrzenia i destabilizować tych, którzy oczekują przewidywalności. W kinie na przykład dobrze umieszczona cisza może być bardziej niepokojąca niż krzyk. W dziele sztuki pusta przestrzeń może komunikować tyle samo, co pociągnięcia pędzla. A w relacjach międzyludzkich i grach władzy zasada jest ta sama. Zamierzona nieobecność budzi ciekawość, karmi spekulacje i otwiera przestrzeń, w której drugi może projektować swoje własne lęki i oczekiwania. W sztuce wojny Sun Tzu uczy, że najlepszym sposobem na wygranie konfrontacji jest nie stawianie jej czoła bezpośrednio. To opróżnienie znaczenia ataku. Zamiast opierać się, najmądrzejsze jest wycofanie się, pozwalając przeciwnikowi na samodzielne wyczerpanie. Ta logika służy wielu sytuacjom. Od dyskusji, gdzie cisza demontuje argument drugiej strony, po związki, gdzie oddalenie sprawia, że druga osoba dostrzega swoją prawdziwą wartość. Machiavelli również mówił o tym. Władca zbyt często obecny staje się przewidywalny i traci tajemnicę, która podtrzymuje jego autorytet. Ten zaś, który wie, kiedy zniknąć we właściwym momencie, zwiększa swoją władzę, ponieważ jego nieobecność jest zauważana i odczuwana. Ludzie mają tendencję do doceniania tego, co rzadkie. Lider zawsze dostępny traci szacunek, ale ten, który pojawia się w odpowiednich momentach, z mocną postawą i wyrazistą obecnością, zdobywa uznanie. Nie doceniamy siły bezczynności. W czasach, gdy wszyscy konkurują o uwagę i każda sekunda ciszy wydaje się strategicznym błędem, ten, kto potrafi się wycofać, zaczyna naturalnie się wyróżniać. Nieobecność, w zależności od tego, jak jest używana, może inspirować szacunek, prowokować pragnienie, a nawet wzbudzać strach. Wszystko zależy od intencji, która za nią stoi. Pomyśl o tej osobie, która znika z mediów społecznościowych i nagle wszyscy chcą wiedzieć, gdzie ona jest. Albo o tym współpracowniku, który zwleka z odpowiedzią, sprawiając, że inni trwają w oczekiwaniu. Lub nawet o kimś, kogo właśnie poznałeś i kto nie odpowiada natychmiast na wiadomości, a to sprawia, że myślisz o niej jeszcze więcej. Cisza i nieobecność aktywują coś w naszym umyśle. Kiedy coś przestaje być zawsze dostępne, percepcja wartości się zmienia. Zaczynamy pragnąć właśnie tego, co wcześniej było banalne. Ta strategia wymaga równowagi. Jeśli używana w nadmiarze, może oddalić zamiast przyciągać. Stanie się zbyt niedostępnym, grozi ryzykiem bycia zapomnianym zamiast pożądanym. Sekret tkwi w tym, by wiedzieć, kiedy zniknąć i kiedy pojawić się ponownie. W tworzeniu pustki z inteligencją i umiejętności wypełnienia jej, gdy będzie to konieczne. Obserwowanie przed działaniem daje ci przewagę. Unikanie impulsywnych reakcji chroni cię przed emocjonalnymi pułapkami. Cisza w obliczu prowokacji destabilizuje tego, kto oczekiwał odpowiedzi. Utrzymywanie pewnego stopnia tajemnicy czyni cię mniej przewidywalnym i dlatego trudniejszym do manipulowania. Ale wszystko to wymaga dyscypliny, którą niewielu jest gotowych rozwinąć. Jeśli chcesz zacząć stosować to w swoim codziennym życiu, rób to powoli. Udoskonalaj swoje słuchanie. Zamiast spieszyć się z odpowiedzią lub interwencją, spróbuj po prostu zwracać uwagę. Obserwuj gesty, ciszę, to, co między wierszami. Jest wiele prawdy ukrytej w pauzach. Wypróbuj moc chwili ciszy w rozmowach, w decyzjach, w każdej sytuacji, gdzie impulsem byłoby działanie pochopne. A przede wszystkim zredukuj swoją niepotrzebną ekspozycję. W sieciach, w codziennych dialogach, w napiętych sytuacjach.
Zobacz, co się zmienia, gdy stajesz się mniej dostępny. Cisza, gdy dobrze wykorzystana, zmienia sposób, w jaki inni cię postrzegają. A co więcej, zmienia to, jak ty postrzegasz siebie. Wzmacnia samokontrolę. Kto nie panuje nad własną ciszą, kończy będąc zdominowanym przez hałas świata. Machiavelli napisał, że ludzie na ogół sądzą bardziej oczami niż rękami, gdyż wszyscy mogą widzieć, ale niewielu potrafi dotknąć. Chciał przez to powiedzieć, że wygląd, percepcja i to, co się wybiera pokazać lub ukryć, kształtują władzę bardziej niż bezpośrednie działanie. I w tej niewidzialnej grze cisza staje się sztuką. Ci, którzy uczą się opanować tę sztukę, wiedzą, że prawdziwa władza rzadko znajduje się w tym, co powiedziane, ale prawie zawsze w tym, co nie zostało wypowiedziane.